Dzisiaj z nami gość absolutnie wyjątkowy, człowiek, który, i przekonacie się Państwo podczas tej rozmowy, ma chyba najlepszą pracę w Formule 1. Dyrektor wykonawczy zespołu Alpin, Marcin Budkowski. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry. To powiedz, kiedy ostatni raz rozmawiałeś po polsku o Formule 1? Parę lat temu jakiś wywiad robiłem dla radia, Radio Trójka w Polsce, ale to już było dawno temu, jeszcze byłem w McLarenie wtedy. To jakby co, będziemy sobie radzić w innych językach, mamy parę do dyspozycji. Twoja kariera to jest takie marzenie, mam wrażenie, małych chłopców. Tu Cezary jako mały chłopiec 30 lat temu możesz powiedzieć. No, od razu 30. Nie, chodzi o to, że dostajemy dużo listów od czytelników i wiadomości. I to są pytania, jak można dostać się do Formuły 1, jak zrobić karierę w Formule 1. Naprawdę dużo Polaków się tym interesuje. Więc pytanie moje jest takie pierwsze, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś dla nich inspiracją? Czy czujesz pewnego rodzaju ciężar człowieka, który jest dla Polaków tym role modelem, tak, tym wzorem? Po pierwsze, bardzo mnie cieszy, że dużo Polaków się interesuje Formułą 1. Kiedyś tak nie było i oczywiście kariera Roberta to bardzo rozpędziła w Polsce, więc to jest dla mnie satysfakcja, bo to jest sport, który oczywiście to jest moja praca, ale to jest też moja pasja. I to mnie cieszy, że coraz więcej ludzi się tym interesuje w Polsce. Cieszę się też, że młodzi ludzie się tym interesują i że ewentualnie mają ochotę pracować w Formule 1, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa praca, możliwości bardzo fajnych karier w tym środowisku, więc jeżeli też będę mógł, będę w stanie im pomóc w jakiś sposób, to bardzo chętnie to zrobię. A u ciebie to była kariera właśnie z tych dziecięcych marzeń, czy taka trochę kariera z przypadku, że akurat poszedłeś do Formuły 1? Ja miałem troszkę nietypowe życie, bo wyprowadziłem się z Polski do Francji z rodzicami, jak miałem 5 lat i we Francji akurat Formuła 1 była bardzo, bardzo popularna, bardziej niż w Polsce w tych latach, więc jak byłem nastolatkiem, to oglądałem wyścigi z ojcem od czasu do czasu i to były czasy Prosta, Senny, więc piękne lata Formuły 1 i od razu się wciągnąłem w ten sport, bo oczywiście samochody, kierowcy, niesamowita technologia, ale też cała wokół świata, te wszystkie wyścigi, więc to mnie zafascynowało. Miałem 11-12 lat i została to mój hobby, moja pasja. Śledziłem to bardzo z wielką ciekawością i z wielkim zaangażowaniem. No i jak zacząłem studia i zdecydowałem, że zostanę inżynierem, to oczywiście postarałem się połączyć, powiedzmy, tą pasję razem z moją ambicją, powiedzmy, w pracy i zostać inżynierem w Formule 1, jeżeli by się udało. No i nie było to łatwo, ale w końcu się udało. Wtrącę pytanie niepolityczne. Senna czy Prost? Prost. Prost. No, Prost, dlatego że byłem we Francji i oczywiście we Francji Prost był bardzo, bardzo popularny. Oczywiście wygrał 4 mistrzostwa świata i to było też, więc był we Francji wyjątkowym sportowcem, powiedzmy, i bardzo, bardzo popularny. I twój pierwszy pracodawca. I mój pierwszy pracodawca i obecnie doradca specjalny zespołu Alpin F1, były zespół Renault F1, więc w pewnym sensie zamknęliśmy kółko. To przypuszczam, że jak patrzyłeś na tego niebiesko-żółtego Williamsa Renault, jak jechał po 4. tytuł Mistrza Świata, to byłeś właśnie jednym z tych ludzi, którzy siedzieli i ściskali kciuki, bo ja tak samo, nie? Po drugie w innym miejscu Europy, ale i też kibicowałem Prostowi wtedy. Absolutnie, ale to były piękne lata Formuły 1. Nie to, że teraz są mniej ciekawe, bo uważam, że zawsze jest taka tendencja, ludzie mówią, kiedyś było Formuła 1, wyścigi były niesamowite. Tak naprawdę jak się ogląda ostatnie sezony, to wyścigi są bardzo, bardzo ciekawe i są piękne walki, ale jest jakaś fascynacja tych czasów Laudy, Prosta, Senny, tych osobowości i tych czasów Formuły 1, więc to zostało dla nas, jak oglądaliśmy te wyścigi, powiedzmy w czasach młodości, dla mnie to jeszcze zostaje takie mocne wspomnienie z tych czasów i jest to ciekawe wspominać to z Alain teraz od czasu do czasu, jak jesteśmy razem na wyścigach, bo to dla mnie są wspomnienia z młodości, to dla niego są wspomnienia jego kariery. Ostatniego sezonu. A wracając do punktu wyjścia, jaką dałbyś radę tym młodym ludziom, którzy chcą wejść do Formuły 1 realnie, chcą po prostu szukają drogi? Jakie dziedziny obstawiać, jaką drogę wybrać, żeby zwiększyć swoją szansę, żeby do F1 wejść?
Zależy jaki typ kariery chce się osiągnąć w Formule 1. Oczywiście jakie studia albo jakie kwalifikacje się ma. Formuła 1 jest merytokracją, zatrudnia najlepszych ludzi. Więc oczywiście mieć dobre dyplomy, dobre kwalifikacje, dobre doświadczenia, ewentualnie w innych kategoriach motoryzacji jest bardzo, bardzo korzystne. Dla mnie też zawsze radzę ludziom, szczególnie młodym, żeby się upierali, żeby nigdy nie odpuszczali tego marzenia, bo to też jest cecha, którą jak ludzie wysyłają mi kurikulum albo starają się dostać pracę, to od czasu do czasu właśnie wyróżniają się faktem, że mają tak ogromną motywację, że w końcu nie odpuszczą. I w moim przypadku tak troszkę było. Ja wysłałem listy i kurikulum do wszystkich zespołów Formuły 1. Wysłałem ponad 40 listów i dostałem jedną odpowiedź, jedną rozmowę kwalifikacyjną i dostałem pracę w Proście. Więc jakbym napisał 3 czy 4 listy, to prawdopodobnie nigdy bym się nie dostał. Więc to jest taki, ja to nazywam, jak zawsze mówię, że jak się nie uda wejść przez drzwi, to trzeba się postarać wejść przez okno w pewnym sensie. Zacząłeś od Prosta, a potem było Ferrari. Mówiłeś przed tym sezonem, że to jest jakaś inspiracja dla Alpine i teraz tego, co chcecie zrobić. Jak wspominasz te czasy w Ferrari? Byłeś tam, gdy 3 razy z rzędu zdobywaliście tytuły oba, i kierowców, i konstruktorów. Tak, trafiłem do Ferrari po roku tak naprawdę kariery w Proście, bo zespół Prost Grand Prix wtedy zbankrutował niestety po roku i miałem okazję właśnie przenieść się do Włoch i pracować dla Ferrari. I dołączyłem do tego zespołu Ferrari jak w czasach niesamowitych, bo to były czasy Michaela Schumachera oczywiście, ale też był Jean Todt jako szef zespołu, Ross Brawn był dyrektorem technicznym, Mattia Binotto, który jest obecnie szef zespołu Ferrari, był inżynier, zajmował się silnikami na torze, James Allison był ze mną w dziale aerodynamiki, więc taki dream team w pewnym sensie Formuły 1 i wyjątkowy zespół, który wygrał tyle wyścigów i tyle mistrzostw i dominował sport przez lata. Więc ja byłem młody, jeszcze bardzo, bardzo małe doświadczenie i to było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo dużo się nauczyłem. Oczywiście w moim fachu jako aerodynamik, wtedy jako inżynier, bardzo się nauczyłem od najlepszych, ale też dało mi to okazję poobserwować, dlaczego ten zespół był taki silny, dlatego był taki dominujący, jaka dynamika była, jak ci ludzie, którzy w sumie utalentowani, doświadczeni, jak pracowali razem, nie przeciwko sobie, ale razem. I to jest coś, co dzisiaj wspominam i to mi też pomaga, jak od czasu do czasu myślę, jak zespół organizować albo jaką dynamikę tworzyć, to myślę o tych czasach. Formuła 1 się zmieniła bardzo, to było prawie 20 lat temu. Jest dużo bardziej skomplikowana, jest dużo bardziej technologiczna, ale w sumie zespół ludzi, którzy pracuje dobrze razem i osiąga niesamowite rzeczy, to jest to rzecz, która się nie zmienia. Nadal są te same reguły w pewnym sensie. To ciekawe, bo Aldona kolejne pytanie opracowała i wymienia osoby, z którymi pracowałeś w Ferrari. Jean Todt, Ross Brawn, Mattia Binotto, James Allison. Dokładnie w tej samej kolejności. A Stefano Domenicali nie był wtedy w Ferrari? Stefano Domenicali, tak, jako sporting dyrektor sportowy, absolutnie, zapomniałem Stefano. Więc od czasu do czasu obecnie, jak jestem na spotkaniu, wczoraj akurat mieliśmy spotkanie komisji F1, więc spotkanie wszystkich szefów zespołu z FIA i z F1 i akurat to było wirtualne spotkanie przez Zoom, ale jak mamy takie spotkania w biurach FIA i patrzę wokół stołu, to widzę dużo moich byłych współpracowników i taki small world, taki mały świat w pewnym sensie. Ludzie z tego zespołu Ferrari właśnie są teraz na czele Formuły 1. No ja jestem bardzo ciekawa, jak to się przekłada na waszą współpracę teraz. To, że pamiętacie się tak dobrze z tego Dream Teamu, z tych 15 lat, a teraz wszyscy jesteście w innych miejscach kompletnie. Tu szef FIA, tutaj Ferrari, tutaj Mercedes. No, inne strony mocy, a
musicie pracować razem. Musimy pracować razem. Czy akurat ta nasza przeszłość zmienia nasze stosunki? No wiadomo, że jest łatwiej się odezwać do kogoś, którego się zna i z którym się współpracowało. Z Jean-Todem też mam specyficzną relację, bo po czasie w McLarenie trafiłem do federacji, do FIA, właśnie pracując z Jean-Todem jeszcze raz. I wtedy pracowałem z wszystkimi zespołami, więc pracowałem z Jamesem, z Mathias, z tymi ludźmi w różnych ich rolach w zespołach. No i teraz Stefan oczywiście dołączył jako szef Formuły 1, zastąpił Chase Carey i widzieliśmy się w Bahrajnie i zabawnie dla Stefano. Stefano mnie pamięta, jak miałem 20 parę lat z czasów Ferrari, a teraz siedzimy na spotkaniach razem i rozmawiamy o przyszłości sportu, więc to ułatwia w pewnym sensie, tak jak zawsze, taka wzmacnia, powiedzmy, relacje między ludźmi, bo byliśmy w tej przygodzie kiedyś razem. Nie wypominacie sobie żadnych śmiesznych historii z tamtych czasów? No, ja trzymam parę, mam taki w razie czego, jeżeli bym potrzebował jakichś usług. Nie, no żartuję. Mamy wspomnienia od czasu, ale to raczej nie na spotkaniach oficjalnych, tylko jak na kawie ale tak, od czasu to są śmieszne historie, które wychodzą. A jeśli chodzi o te spotkania, to jaką one mają atmosferę? Czy są takie poważne spotkania z przewodniczącym, panie Marcinie, panie Krystianie, czy nie wiem, żartujecie sobie, czy jest tam jakiś element luzu i czy na przykład, nie wiem, Christian Horner docina Toto Wolffowi? Bo tak jak mówisz, to jest mały świat. Jesteście w tym świecie od wielu lat razem. To jest mały świat, bardzo mały świat nawet i ludzie się znają. Ludzie się szanują ogólnie, ale nie każdy lubi każdego, więc jest troszkę szkieletów jest w różnych szafach i tak, są to poważne spotkania oczywiście, bo rozmawiamy o przyszłości sportu i o ważnych decyzjach, o regulaminach, o sprawach komercyjnych, biznesowych, sponsorach i tak dalej, więc to wszystko jest poważne, ale tak, od czasu do czasu są jakieś żarciki i między niektórymi specyficznie są różne, bo stosunki wszyscy mamy ogólnie dobre, bo tak naprawdę spędzamy więcej czasu z ludźmi z Formuły 1 często niż z własną rodziną albo z ludźmi ze znajomymi. Wspomniałeś już o tej pracy w FIA i o to jeszcze za chwilę cię dopytam, ale teraz jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do tych lat 2000, bo mówimy o tej inspiracji, jaką stanowią te lata sukcesów Ferrari, ale przecież byłeś też w Ferrari, kiedy Ferrari zostało pokonane przez Renault 2 lata z rzędu, więc co było większą lekcją? Te lata sukcesu, czy jednak te lata bardzo zaciętej, ostatecznie przegranej walki? To bardzo ciekawe pytanie, bo to był okres, gdzie właśnie w którym Ferrari dominowało sport i ja jak pamiętam bardzo dobrze, jak zacząłem Ferrari, to był rok 2002, przechodziłem z Prosta i w Proście kiedyś były punkty tylko dla 6 pierwszych zawodników, więc na 6. miejscu się dostawało 1 punkt. I w Proście, jak kończyliśmy mieliśmy 1 samochód, 1 kierowca, który kończył na 6. miejscu albo 5. miejscu i zarabiał punkt albo 2, to wszyscy spotykaliśmy się w barze w Wersalu przy siedzibie Prosta i była impreza, bo cieszyliśmy się z tego punktu. No i parę miesięcy później zaczynam pracę w Ferrari. Pierwszy weekend chyba mojej pracy w Ferrari wygrywa wyścig. Chyba Michael wtedy wygrał wyścig. Przychodzę w poniedziałek rano do biura i każdy siada przed komputerem i zaczyna pracować. I mówię, no co, nikt się nie cieszy? Nie. Mówię, wiesz co, wygraliśmy już 5. wyścig w tym roku i wygramy prawdopodobnie kolejne 10, więc nie mówię, że to się zrobiła rutyna, bo w sumie każdy pracował nadal bardzo ciężko i była ta motywacja, żeby wygrać, ale już to nie było takie już osiągnięcie, bo już jak co roku i prawie co weekend się wygrywa, to już nie ma tego samego uczucia. I to wróciło, ale wróciło właśnie po tych latach, w których przegraliśmy Mistrzostwo Świata i pokonał nas zespół Renault z Fernando Alonso zresztą, bo ludzie sobie zdali sprawę, że jednak ta rutyna to nie była rutyną i że trzeba na to zasłużyć. Były zewnętrzne okoliczności, były zmiany też opon i takie rzeczy,
ale w sumie to dało więcej motywacji i jak wygraliśmy ponownie, to był ostatni mój rok akurat w Ferrari 2007, to ten smak właśnie, przyjemność z wygranej wrócił. Wracając do tych lat, chciałem spytać, bo słyszałem taką ze strony zespołu Renault takie oceny, że w sezonie 2006, kiedy Alonso zdobył swój drugi tytuł Mistrza Świata, to tak naprawdę zdaniem ludzi Renault mieli wolniejszy samochód od Ferrari. W cenie to jakieś 2,3 sekundy. Słyszałeś o tym? Mieli co, przepraszam? Wolniejszy samochód od Ferrari. Okay. Że Renault w tym sezonie było ciut wolniejsze od Ferrari. Możliwe, szczerze mówiąc nie pamiętam tak konkretnie tych czasów, ale to nie były takie ewidentne sezony dominacji zespołu Renault, to było jednak, to były wywalczone tytuły dla Fernando. Pamiętam tylko, że wtedy były opony właśnie, były Bridgestone i Michelin i że jednak to dużo miało znaczenia w wynikach, ale że różne opony od czasu były lepsze na różnych torach, więc to wszystko było, dużo się działo w tych sezonach, ale nie pamiętam tak dobrze jak ty tych szczegółów. No to zasłyszałem, powiedzmy, bo też byłem blisko Renault w danym momencie i dotarły do mnie takie wiadomości. Natomiast przejdźmy do tego momentu, kiedy odchodzisz z Renault, bo to był moment, który był bardzo głośny. Wydaje mi się, że wtedy w zasadzie, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, kim jest Marcin Budkowski, to już wtedy każdy się dowiedział, no bo było dużo kontrowersji. Jak odchodziłem z FIA do Renault, tak. Jak ty to odebrałeś tak osobiście, ten moment? To był dość ciekawy czas, bo spędziłem wtedy prawie 3 lata, już byłem od 3 lat prawie w FIA. I to była dosyć taka skomplikowana historia, bo ogólnie ja dołączyłem do FIA po okresie w McLarenie i to nie było nigdy oficjalne, ale cel był zastąpić Charlie'ego Whitinga, który był dyrektorem Formuły 1 dla FIA. I powiedzmy, że byłem oficjalnie zastępcą Charlie'ego, ale Charlie niespecjalnie miał ochotę na zastępcę. Tylko że FIA i Jean Todt chcieli upewnić się, że jak Charlie będzie miał dość i odejdzie na emeryturę, to ktoś będzie w stanie przejąć jego wtedy ogromne odpowiedzialności, bo to była osoba, która bardzo się liczyła w Formule 1. I te 3 lata były dosyć dziwne, bo z jednej strony bardzo dużo się nauczyłem. Byłem pracując po pierwsze z Charliem, z ludźmi z FIA, z ludźmi z Formuły 1, wtedy z Bernim Ecclestone, z jego zespołem, ale też miałem kontakt z wszystkimi szefami zespołów, wszystkimi ludźmi, którzy się liczą, więc też network zbudowałem bardzo, bardzo mocny, ale nie do końca to szło w stronę, w którą miało iść i nie miałem wystarczająco perspektyw, powiedzmy, że wydarzy się to, co miało się wydarzyć co do zastąpienia Charlie'ego w momencie adekwatnym, powiedzmy. Więc i wtedy padła oferta od Renault i to była oferta, którą było trudno odmówić, bo w sensie proponowali mi dołączyć do zespołu i w pewnym sensie zrobić się numerem 2 zespołu Renault, który oczywiście obiecujący bardzo, bardzo projekt. Więc zdecydowałem, że zaakceptuję tą ofertę i dołączę do zespołu Renault, ale wiedziałem, że to nie będzie ewidentna sprawa, bo przechodząc z FIA do zespołu, wiedziałem, że to jest potencjał na troszkę kontrowersji, że zespoły mogą nie cieszyć się tym. Ale jak to przeżyłem konkretnie, to było dosyć ciekawe, bo dałem dymisję FIA, ale jeszcze nie miałem podpisanego kontraktu w Renault. Nie mówiłem chyba nigdy o tym, ale i to była kwestia dnia albo 2, bo czekałem po prostu, aż ten kontrakt przyjdzie pocztą, już wszystko było uzgodnione. Więc dzwoniłem do Jean Todta, z którym miałem dobrą relację, żeby mu powiedzieć, że odchodzę. I chciałem jego uprzedzić najpierw, nim oficjalnie dam dymisję, powiedzmy, żeby utrzymać jak najlepszą relację z nim. No i to wyszło bardzo szybko. Więc nagle w prasie pojawiły się artykuły, że odchodzę, że przechodzę z zespołu i ja już dałem dymisję z FIA, jeszcze nie mam kontraktu w Renault, więc nie był to bardzo, bardzo przyjemny okres, bo troszkę stresujący. Ale sam się zdziwiłem, jak ta cała historia, powiedzmy się, nabrała z własnego życia w tym sensie i zaczęło być tym temat, nie wiem, rozmów na konferencjach prasowych, FIA i tak dalej.
na których ja już nie jeździłem na wyścigi, bo FIA poprosiła mnie, żebym został w domu, więc z przerażeniem siedziałem w domu, piłem kawę, pamiętam, i to był chyba wyścig w Malezji czy w Japonii, i oglądałem konferencję prasową o 6 rano, której główny temat był moje przejście do Renault. Więc dosyć dziwne doświadczenie, ale w końcu na szczęście ten temat wygasł, jak inne ciekawe tematy się pojawiły i już nie było specjalnie o tym głośno. Oczywiście nie spodziewam się, że zdradzisz nam tutaj bardzo wiele kulis pracy we FIA, ale mimo wszystko ciekawa jestem, czy możesz powiedzieć, jak to wyglądało na przykład, gdy zespoły chciały z tobą coś skonsultować, czy miałeś takie rozmowy zakulisowe: słuchaj Marcin, a gdybyśmy hipotetycznie zrobili to, że tak tutaj, tam, to wtedy co ty na to? Czy to było zawsze oficjalnie? Jak się załatwiało tego typu rzeczy? Są kanały oficjalne i nieoficjalne. Ponieważ jest to mały świat, to jednak ludzie się znają i rozmawiają. Zawsze, jeżeli chce się zespół upewnić, że coś może zrobić, to napisze oficjalnie, przedstawi jakiś pomysł albo przedstawi jakieś podejście, ale często nim zostanie właśnie taki oficjalny list wysłany, to będą rozmowy, powiedzmy, niekoniecznie zakulisowe, ale po prostu z telefonu na wyścigu, żeby omówić pewne pomysły, ale wszystko jest widoczne. Nic się nie robi między mną i kimś za ciężarówką w padoku, tylko wszystko na końcu jest położone na papierze albo mailowo, więc ileś tam osób jest poinformowanych, więc nie jest to, powiedzmy, za kulisami. A zdarzyło się kiedyś, żeby ktoś cię totalnie zaskoczył jakimś swoim pomysłem, żeby ktoś wpadł na coś, co wychodziło poza twoją wyobraźnię tego, co można z danymi przepisami zrobić? Absolutnie, i to jest też cała Formuła 1, że od czasu do czasu jest regulamin, który istnieje od 20 lat i który już wydaje się wszystkim, że wszystkie możliwe interpretacje już zostały wymyślone i ktoś dosyć często nawet dołącza jakiś młody inżynier, który po raz pierwszy czyta regulamin i czyta go jakiś w inny sposób. Na przykład wychodzi jakiś pomysł, o którym nikt nie pomyślał. Wiadomo, że jest jakiś nowy regulamin, to częściej się to zdarza, że ludzie wymyślają różne interpretacje. Najciekawsze jest, jak właśnie coś, co jest jakiś tekst, który istnieje od lat, nagle zostaje interpretowany w jakiś inny sposób, który czytając go na przykład trudno odmówić. A pamiętasz jakiś taki przykład? Ciekawa jestem. Były różne takie rzeczy właśnie. To w latach, w których ja byłem w FIA, były całe historie właśnie o zawieszeniach samochodów, te właśnie takie aktywne, semiaktywne zawieszenia i różne systemy hydrauliczne wyjątkowo skomplikowane, które miały różne wytłumaczenia egzotyczne, powiedzmy, bo każdy zespół wymyślał jakieś wytłumaczenie, które wydawało się jak najbardziej wiarygodne, ale tak naprawdę system robił kompletnie coś innego. I zresztą ja zabroniłem te wszystkie systemy tuż przed odejściem z FIA. I kolejny krok zostanie zrobiony w przyszłym roku z jeszcze prostszymi systemami, bo to już było po prostu niekorzystne dla sportu, żeby taki poziom technologii w takie proste rzeczy stosować. No właśnie, jeśli chodzi o technologię, tu jest taki znak zapytania, bo z jednej strony mówi się, że Formuła 1 powinna być liderem, jeśli chodzi o technologię i nawet rozwijać technologię do samochodów drogowych, co moim zdaniem jednak nie do końca się pokrywa, ale dobrze brzmi. Więc jak to wyważyć? Na ile jednak trzeba postawić na tę prostotę wyścigową? Tak? Mnóstwo ludzi błaga, żeby wróciły silniki V8, na przykład wolnossące, a na ile jednak trzeba uderzać w tę technologię przyszłości? Gdzie jest w ogóle linia graniczna? Czy jest na to jakiś pomysł? Jest to ciężkie pytanie i to zresztą jest wieczny temat rozmowy i debaty w Formule 1, bo z jednej strony jest taka właśnie chęć, żeby Formuła 1 była wysoka, była pełna technologii i to, żeby był takim liderem właśnie technologicznym. Też, żeby była relevant, żeby producenci samochodów, którzy uczestniczą w mistrzostwie, mogli sprzedawać, powiedzmy, swoje samochody, mówiąc, że część technologii jest wspólna z Formułą 1, tak jak w tej chwili na przykład silniki hybrydowe. Ale z drugiej strony to jest sport. To musi być ciekawe, to musi być fascynujące dla ludzi, a im bardziej te samochody się robią skomplikowane, im więcej jest systemów, które pomagają
kierowców, żeby kontrolować samochód, im mniej to się robi spektakularne. I nikt nie chce patrzeć na samochodziki. Ja zawsze porównuję to na te zabawki dla dzieci, gdzie są samochodziki na torach, które jeżdżą i nigdy nie wypadają. A tak naprawdę to jest, o to chodzi. To musi być talent kierowcy i to musi być spektakularne. A im więcej się otwiera regulaminy i niestety im więcej bogate zespoły z tego mogą skorzystać i często im mniejsze robią spektakularne wyścigi, więc trzeba taką równowagę znaleźć. I często jest tak, że wymyślają zespoły jakieś nowe pomysły, nowe technologie, korzystają z tego przez rok albo dwa i regulamin się zmienia, żeby to troszkę zatrzymać i to jest taka wieczna, powiedzmy, ewolucja tego sportu, żeby właśnie próbować znaleźć ten punkt równowagi. Przejdźmy do siedziby Alpini w takim razie, bo wasz zespół ma dość nietypową strukturę zarządzania i spędziłem trochę czasu próbując zrozumieć kto, co i dlaczego. I wyszło mi, że ty jesteś trochę ponad panem Livio, który jest takim szefem operacyjnym, który dba o to, żeby ludzie na torze byli na swoich miejscach i żeby odpowiednio pracowali, a jeśli się nie mylę, twoja rola jest trochę bardziej strategiczna i dotyczy także działań takich jak rozwój na przyszłość, jakieś kwestie technologiczne. Czy dobrze to widzę? Tak, dosyć dobrze to ogarnąłeś. Ogólnie od początku, jak dołączyłem do zespołu Renault i pracowałem z Cyrilem Abiteboul, to moja rola była sfokusowana na właśnie Enstone, więc tam, gdzie jest siedziba zespołu Formuły 1. Mamy dwie siedziby, jedna w Anglii, w Enstone, a druga w Viry-Châtillon pod Paryżem, która się zajmuje wyłącznie silnikami, ale reszta zespołu jest w Enstone pod Oxfordem. I moja rola była właśnie zarządzaniem zespołem w Anglii i budowaniem, powiedzmy, najsilniejszego zespołu, bo najsilniejszy zespół potem stworzy najszybszy bolid w pewnym sensie i będzie miał najlepsze szanse mieć dobre wyniki w mistrzostwie. Po odejściu Cyrila ja przejąłem oprócz odpowiedzialności nad Enstone całą, powiedzmy, rolę właśnie taką strategiczno-polityczną, więc reprezentację zespołu na komisjach F1, z FIA, z F1, rozmowy z innymi szefami zespołu i tak dalej. Dołączył do nas Davide właśnie z MotoGP, żeby się zająć wyłącznie częścią operacyjną na wyścigach, więc pod nim jest dyrektor sportowy i wszyscy mechanicy, którzy obsługują samochodem na wyścigach, więc ma małą, powiedzmy, część zespołu, ale oczywiście ma odpowiedzialność na wyścigach. No dobrze, czyli przychodzisz do pracy, siadasz przy biurku i co robisz? I codziennie robię coś innego. I to jest rzecz, którą bardzo doceniam. Nie zawsze jest to łatwo, bo każdy dzień jest inny, problematyki każdego dnia są inne. Mam życie, które jest podzielone między właśnie bazą w Enstone, gdzie jest moje biuro i wyścigi, na które jeżdżę, nie wszystkie, ale większość. Więc to jest dużo podróżowania i dużo wyjazdów i dużo różnych, powiedzmy, miejsc, które zwiedzamy. Niestety troszkę mniej obecnie przez pandemię, bo jeżdżenie na wyścigi jest dużo bardziej ograniczone teraz niż kiedyś było. Ale tak, codzienność moja to są, powiedzmy, spotkania z ludźmi w zespole i poza zespołu, ale też dużo rozwiązywania problemów i sytuacji, które się pojawiają na co dzień, bo Formuła 1 jest bardzo nieprzewidywalna. Codziennie się pojawiają nowe wyzwania i bardzo rzadko jeden dzień jest podobny drugiemu i to bardzo doceniam w mojej pracy, ale dni są długie i intensywne. Czyli improwizacja. A fajniejsza jest praca inżyniera przy desce kreślarskiej? Czy teraz to już ten CAD? No właśnie, bo twoje marzenie o Formule 1 zaczęło się od bycia inżynierem, a teraz jesteś panem dyrektorem, więc w czym jest więcej frajdy? Jest frajda w tym, w obu tych wyzwaniach. Jest to po prostu dla mnie
Ja zacząłem jako inżynier, moje studia, studiowałem aeronautykę i aerodynamikę i to było takie naturalne wejście do Formuły 1, ale po paru latach zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie bardziej mnie interesuje management, zarządzanie ludźmi niż akurat technika. I zdałem sobie sprawę, jak zostałem szefem aerodynamiki w McLarenie, że w końcu miałem departament, który miał ponad 100 osób wtedy, i więc to było wyzwanie techniczne, ale też zarządzanie ludźmi i że mimo, że miałem ten background techniczny, który bardzo mi służył, to w sumie widziałem, że prawdopodobnie mogę więcej przynieść, mogę więcej dać zespołowi właśnie tym takim zarządzaniem ludźmi niż stroną techniczną. I że połączenie obu, bo w sumie, mimo że jestem dyrektorem i zarządzam dużą teraz grupą ludzi, to mój background techniczny daje mi możliwość rozumienia tych problemów, daje mi możliwość też właśnie zarządzania tym zespołem. Tak, ktoś, który by nie mógł to robić w ten sposób, ktoś, który ma background czysto właśnie managementu. Wydaje mi się, że po 2 wyścigach widać mniej więcej już układ sił w Formule 1, ten wstępny, bo wiadomo, to się będzie trzeba zmieniać, będą upgrade'y, ale po Imoli, jak sądzę, jest tak, że mamy Red Bulla i Mercedesa, zaraz potem tę silną grupę środka, gdzie McLaren i Ferrari ewidentnie przodują, dalej Alfa Tauri i z Alfa Tauri Aston Martin, Alpine, gdzieś tam z tyłu podgryza Alfa Romeo i Williams. Czy to jest mniej więcej trafione i co można zrobić, żeby podskoczyć? Niestety to jest mniej więcej trafione. Nie mieliśmy bardzo początek sezonu nie był bardzo satysfakcjonujący niestety. W zeszłym roku walczyliśmy o 3. miejsce w mistrzostwie konstruktorów, mimo że w końcu w ostatnich wyścigach troszeczkę nie udało nam się, powiedzmy, do końca walczyć o te 3. miejsce do ostatniego wyścigu, ale taki był nasz cel w tym roku. Wiedzieliśmy, że McLaren będzie silnym zespołem w tym roku. Wiedzieliśmy, że Ferrari też nie zostanie na 6. miejscu przez wiele lat, bo to jest jednak top team z ogromnym budżetem i z dużą ilością utalentowanych ludzi. Więc wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie, ale taki był nasz cel. Mamy opóźnienie, jest gap do McLarena i do Ferrari. Jesteśmy w takiej grupce z Aston Martin i myślę, że z Alfa Tauri, mimo że są prawdopodobnie ciut przed nami, więc bardziej walczymy o 5. miejsce obecnie. Ciężko pracujemy, żeby polepszyć osiągnięcia samochodu i żeby dogonić McLarena i Ferrari, z którymi chcemy walczyć, ale umówmy się, będzie to ciężko, bo nie tylko gap jest dosyć duży, jest parę dziesiątych sekundy, ale ten sezon jest specyficzny, bo jest rewolucja. Regulaminy się kompletnie zmieniają na przyszły rok. Bolidy będą kompletnie nowe i w tym roku musimy zacząć wcześniej niż normalnie pracować nad bolidem na przyszły rok. Już zresztą zaczęliśmy i prawie się kończy już rozwój bolidów na ten rok, więc będzie jeszcze trudniej doczepić do tego wagonu McLaren i Ferrari. Czy ta rewolucja na 2022 to jest taka szansa na błyskawiczne odrobienie strat? Tak to widzicie? Jest, bo jest zespoły w pewnym sensie. FIA dała zespołom białą kartkę, żeby startować projekt od zera prawie. Więc jak są takie duże zmiany, tak widzieliśmy kiedyś, nie wiem, rok 2009, Brawn Grand Prix, który wygrywa Mistrzostwo Świata dzięki ich lepszej interpretacji nowych regulaminów, więc jest wszystko możliwe. Prawda jest taka, że jednak najsilniejsze zespoły, te, które mają najlepszych inżynierów, rozbudowane zostały przez lata z największymi budżetami, mają lepszą szansę te regulaminy, powiedzmy, wykorzystać. Ale dla nas widzimy to jako szansę na pewno się zbliżyć do czołówki.
i kto wie, może nawet wybudować najlepszy bolid, mimo że to nie oczekuje kompletnej zmiany, że nagle Haas będzie wygrywał wyścigi, a Mercedes będzie z tyłu, ale jest szansa na rozdanie troszkę kart od nowa. Dużo się dzieje za kulisami. Rozbudowana baza Viry-Châtillon, z tego co słyszałem, 3-krotnie większa niż poprzednia. Też w Enston dużo modernizacji, więc moje pytanie jest, na jakim jesteście etapie tej modernizacji i jak to wszystko zebrać w jedność, żeby zrobić ten samochód? To jest chyba ciężkie zadanie. To jest ciężkie zadanie głównie dlatego, że zespół, jak Renault odkupił zespół, oczywiście baza Viry-Châtillon zawsze była bazą silników Renault, ale przez lata już Renault nie było jako zawodnik, jako team Formuły 1 i jak zespół, który poprzedni inwestor, właściciel zespołu, bardzo mało zainwestował w ten zespół, który teraz jest zespołem Alpine, ale który ma bazę w Enston. I w związku z tym bardzo dużo ludzi utalentowanych uciekło do innych zespołów i zresztą widać tych ludzi dzisiaj, między innymi James Allison, Mike Elliott, nowy dyrektor techniczny Mercedesa też był, szef aerodynamiki Mercedesa też był w Enston. Bardzo dużo dobrych ludzi poszło do innych zespołów szukać pracy, bo już zespół Lotus wtedy nie płacił nawet pensji na końcu miesiąca. I cała infrastruktura techniczna, tunel aerodynamiczny, ale też różne inne narzędzia, powiedzmy, które są używane przez zespoły Formuły 1, były kompletnie opuszczone i bez żadnej inwestycji przez wiele lat. Więc jak Renault odkupił, teraz już prawie 5 lat temu, to bardzo dużo inwestycji musiała grupa Renault właśnie włożyć w ten zespół, żeby nie tylko nie zrobić się jeden z najlepszych zespołów Formuły 1, ale żeby, powiedzmy, zrobić z powrotem zespołem Formuły 1 i wrócić do takiego dobrego poziomu. No i zatrudniliśmy też bardzo dużo ludzi, plus 50%, więcej niż 50% więcej ludzi teraz niż na początku, jak 5 lat temu, jak Renault wróciło do Formuły 1. Więc tych ludzi też trzeba gdzieś umieścić, więc rozbudowaliśmy też fabrykę, siedzibę w Enston, parkingi i tak dalej, wszystkie infrastruktury. Więc to jest praca, która jest potrzebna, ale która nie daje bezpośrednich osiągnięć, tylko to jest, trzeba nadgonić, powiedzmy, to co ten cały teren, który został stracony przez te lata. I ten zespół, i to też była moje wyzwanie w tych 3 ubiegłych latach, to właśnie zbudować na nowo ten zespół, zmienić trochę ludzi, wzmocnić, zatrudnić dobrych ludzi i tworzyć tą ekipę, która pracuje dobrze razem. Mówiliśmy o Ferrari wcześniej. Niestety w tym roku jeszcze nie widać tych wyników, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku dzięki właśnie nowych tych zmian w regulaminach uda nam się pokazać, że ten zespół się buduje i zaczyna ta dynamika zaczyna się tworzyć. Mówiłeś na początku o tym, że rzadko rozmawiasz o Formule 1 po polsku, ale chyba jest trochę Polaków w padoku, czy się mylę? Jest trochę Polaków w padoku. Mamy trochę Polaków też w zespole Alpine F1. Oczywiście z Robertem od czasu do czasu też gadamy, jak się widzimy w padoku. Z moją partnerką też od czasu do czasu rozmawiamy. Nie była fanką Formuły 1, ale powoli się robi, pracuje nad tym przynajmniej, więc troszkę mam, ale umówmy się, mój język na co dzień to jest pracy, to jest angielski i od czasu do czasu francuski z ludźmi z Viry-Châtillon, którzy pracują nad silnikami. Czy utrzymujecie kontakty? Jest jakaś, nie wiem, polska grupa nieformalna w padoku? Czy... Nie ma konkretnie polskiej grupy. Od czasu do czasu właśnie z Robertem się widujemy jak na wyścigach albo nawet poza. Toto Wolff od czasu do czasu parę słów po polsku też powie, bo jego mama była Polką, ale szybko mu się kończą słowa, więc ale zawsze jest zabawnie, jak to chce pogadać po polsku. Ale nie ma takiej grupy Polaków, bo też nie ma ich tak dużo. Niestety.
Na razie przynajmniej. Pracujemy nad tym. Właśnie. Wracając jeszcze do Roberta, jak ostatnio rozmawialiśmy, to powiedział nam, bo wiedząc, że zrobimy ten wywiad z tobą, spytałem go o ciebie. No to duże komplementy, ale mówił, że przede wszystkim jako największa rekomendacja z ust Roberta, tak jak go znam, to było to, że jesteś jedną z niewielu osób, z którą chadza od czasu do czasu na kolację prywatnie. Więc, Z Formuły 1. Tak, z Formuły 1. Więc jakim towarzyszem do kolacji jest Robert? Robert dużo je. Nie wygląda na to, bo jest chudy i oczywiście jest bardzo jest sportowcem, nadal jeździ, ale nie, Robert, ja nie znałem Roberta, jak był kierowcą w BMW i potem w Renault, nie znaliśmy się. Ja poznałem tak naprawdę Roberta 3 lata temu, jak zacząłem pracę w Renault przez akurat ludzi z Renault, z którym kiedyś współpracował. I bardzo miałem od razu z nim bardzo dobry kontakt. Robert jest po prostu normalnym człowiekiem i bardzo sympatycznym, więc złapaliśmy od razu dobry kontakt. I tak, widujemy się, jak Robert kierował dla Williamsa. Ja wtedy mieszkałem w Oksfordzie i widywaliśmy się, jak przyjeżdżał na przykład na sesję w symulatorze, bo nie do końca mu się chciało wychodzić na kolację zawsze z ludźmi z pracy. A my sobie gadaliśmy oczywiście troszkę o Formule 1, ale też dużo o innych tematach niezwiązanych z Formułą 1. I teraz od czasu do czasu się widzimy na wyścigach. Oczywiście on mniej przyjeżdża teraz. Też te wszystkie reguły związane z COVID-em tworzą, że jest trudniej się spotkać z ludźmi poza swojego zespołu, bo nie chce się ryzykować właśnie, że kogoś się zakazi w własnym zespole. Ale tak, podtrzymuję kontakt i mam nadzieję, że zobaczę go na wyścigach w tym roku, bo ostatnio właśnie mniej przyjeżdża Robert. Mówiłeś, że poznaliście się tak naprawdę dopiero niedawno, ale na pewno wcześniej już i słyszałeś o nim, i śledziłeś go siłą rzeczy w Formule 1 i też wiesz, co się na jego temat mówiło, chociażby także w Renault, gdzie był. To co sądzisz o Robercie jako o kierowcy? Już wiemy prywatnie, a jako o kierowcy. I Robert jest niesamowitym kierowcą i to jednak jego kariera w Formule 1 to pokazała i niestety ta kariera nie zakończyła się za szybko i to wszyscy wiemy, bo była niesamowita i miał ogromny szacunek w środowisku Formuły 1 i był widziany jako gwiazdą przyszłości. I zresztą, tak jak sam ujawnił, ostatnio miał kontrakt podpisany z Ferrari i to był jego następny krok w Formule 1, więc niestety kariera, która się zatrzymała za wcześnie lub przynajmniej się przerwała za wcześnie i nie mógł pokazać wszystko całą, powiedzmy, rozmiar swojego talentu i jestem przekonany, żeby wygrał dużo wyścigów i dużo mistrzostw świata, no ale taki los, takie ryzyka też brał i niestety nie wyszło to. Robert też ma ogromny szacunek w środowisku Formuły 1, dlatego że wrócił i nie tylko wrócił oczywiście do Formuły 1, ale nieliczne operacje i rehabilitacje i tak dalej i pokazał siłę woli i charakteru, który wszyscy podziwiają w świecie Formuły 1 i poza. I to czuć w padoku, że mimo powrotu do Formuły 1, który nie do końca był sukcesem, sam fakt, że wrócił, nie wiem co się w Polsce mówi o Robercie, o powrocie i tak dalej, ale sam fakt, że wrócił najpierw do samochodu rajdowego, potem w różnych kategoriach i potem do Formuły 1 wzbudza ogromny szacunek. Więc jest osobowością w padoku, która jest bardzo lubiana i bardzo szanowana. I też jest znany w padoku, ale z ludźmi też, przez ludzi, którzy pracowali z nim, jak właśnie w czasach Renault, które nadal są w zespole, jak osoba, jak inteligentny kierowca, który bardzo dobrze pracuje z inżynierami, bardzo ma dobry feedback techniczny, więc powiedzmy atut dla zespołu Formuły 1 poza talentem, po prostu, żeby rozwijać bolid i zespół. A teraz pytanie w imieniu wielu polskich kibiców, także tych, którzy pamiętają związki Roberta z Renault, pamiętają, że to Renault dało mu szansę zasiąść w bolidzie Formuły 1 ponownie. Cezary, czyń honory. Tak. Czy jest szansa, że Robert jeszcze się zwiąże z grupą Renault?
Bez precyzowania kategorii, tak? Bo Renault to jest jednak, czy Alpine to są tak marki, które ścigają się na różnych polach. Czy możemy mieć ten... Czemu nie? Nie ma o tym rozmowy w tej chwili. Robert jest związany oczywiście z innym zespołem i to, czy nadal ma karierę Formuły 1, może już nie bezpośrednio jako kierowca, ale jako development driver dla Alfa Romeo. Nigdy nie trzeba mówić, że nic się nie wydarzy. Mieliśmy małe rozmowy kiedyś z Robertem o jakichś możliwościach parę lat temu. To było przed jego powrotem do Williamsa. Kto wie, może kiedyś założymy polski zespół razem z Robertem, kto wie. Trzymamy kciuki. Ale na razie Alpine i to jest ciekawy projekt, a kiedyś zobaczymy. A skoro mowa o Robercie, to pytanie o innego kierowcę, który jest z nim tożsamy, podobny styl jazdy. Fernando Alonso wrócił do Formuły 1 po 2 latach przerwy i odnoszę wrażenie, że patrząc na same wypowiedzi i na jego pokorę, która się pojawia teraz, kiedy po tych 2 latach wraca, że jest trochę jednak innym człowiekiem. Nie wiem, jak z kierowcą, ale sam mówi o tym, żeby się jeszcze poprawić. Ostatnio powiedział, że on prędkości musi szukać w sobie przede wszystkim, a nie w samochodzie. Super fajna wypowiedź, fajne podejście. Jak generalnie pracuje się z Fernando? Wyjątkowo dobrze. I dla mnie, ja nigdy nie pracowałem z Fernando przedtem. Jak dołączyłem do zespołu McLaren, to on właśnie odchodził, więc mieliśmy parę takich near misses, gdzie on gdzieś przychodził, ja odchodziłem, albo odwrotnie, więc nigdy nie współpracowałem. Oczywiście znam dużo ludzi w padoku, którzy z nim współpracowali w Ferrari, w McLarenie, w Renault, w różnych zespołach. Jest podwójnym mistrzem świata, więc talent, wiadomo, że jest wyjątkowo utalentowanym kierowcą. Jest kierowcą, który wygrał wielokrotnie w różnych zespołach, wygrał mistrzostwa, więc wie to, co trzeba zrobić, żeby wygrać, nie tylko jako kierowca, ale też jako zespół. I to też jest jego siła, że powiedzmy starsi, bardziej doświadczeni członkowie zespołu, którzy byli w zespołach, które wygrali wyścigi albo które wygrały wyścigi albo mistrzostwa, wiedzą, jak to jest ciężkie, jakie ogromne poświęcenia, jakie ogromne wysiłki trzeba zrobić, ale niektórzy z młodszych członków naszego zespołu nie mają tego doświadczenia. Jak przychodzi Fernando i pokazuje im, jakie jest jaka motywacja, ile wkłada do tego pracy, jak jest wymagający sam z sobą, to he's raising the bar, pokazuje po prostu wszystkim, jak powinni oni też się zachowywać, ale jest wyjątkowo też realistyczny. Wie, że przez 2 lata go nie było i 2 lata Formuły 1 to jest dużo, nie mówiąc w ogóle o tych 6, czy nie wiem ile Roberta nie było, ale 2 lata Formuły 1 to jest dużo. Jest to naprawdę, to są wyjątkowo szybkie bolidy, wyjątkowo trudne do opanowania. Jest cały rozmiar pracy z zespołem, z inżynierami. To nie jest coś, nawet kierowca, powiedzmy tak jak Daniel Ricciardo teraz, który był u nas w zeszłym roku, przychodzi do McLarena i nie jest mu łatwo. I nie było mu łatwo 2 lata temu, jak dołączył. I to jest czysta zmiana zespołu w czasie zimy. Przez 2 miesiące nie jeździ i po prostu jest w nowym zespole. A tu Fernando przychodzi do nowego zespołu po 2 latach przerwy i nie jest to łatwo. Nawet dla niego, nawet dla Fernando Alonso. I jest bardzo realistyczny i mówi, oczywiście samochód powinien się polepszyć, musimy pracować nad osiągnięciami samochodu, ale ja też jako kierowca muszę dać więcej i to wzbudza wielki szacunek w zespole, bo wszyscy wiemy, że każdy musi pracować więcej i lepiej i razem też możemy osiągnąć więcej, właśnie pracując też nad tą współpracą. A na ile to jest ważne dla zespołu, że jest w składzie 2-krotny mistrz świata, człowiek, który też przecież te tytuły zdobył z wami właśnie? Bardzo dużo ludzi w zespole było, jak Fernando wygrał mistrzostwa 15 lat temu. Nie tylko na torze, ale też w Enston, w fabryce, więc dla tych ludzi to jest cudowne. To jest powrót takiego
syna, powiedzmy, który dla nich ogromna motywacja właśnie i wspomnienia z tego czasu. A tak jak mówiłem, dla reszty zespołu, który albo nigdy nic jeszcze nie wygrali, albo nie pracowali z nim, to jest też wyjątkowe doświadczenie. Więc to jest ważne i też właśnie to mówię, tak jak mówiłem, ta motywacja, którą daje, ta niesamowita ilość pracy, którą on w to wkłada, to widać po prostu, że mimo, że jest kim jest, że jest Fernando Alonso, że wygrał 2 razy Mistrzostwo Świata, to nie przychodzi, żeby po prostu dla przyjemności, żeby pokierować tymi bolidami. Przychodzi dlatego, że chce wygrać i włoży to maksimum swojej pracy, swojej motywacji i oczekuje to od wszystkich. I to jest bardzo, bardzo jasne. Parę sekund interakcji z Fernando i od razu jest, czy to już robisz na 100%, czy przychodzisz do pracy w weekend, czy już wracasz do domu, to po prostu jest wyjątkowo wymagający. I to jest zabawne, ale też pokazuje ludziom, jaki poziom oczekuje od wszystkich. Ja chciałem sobie teraz pozwolić na taką małą prywatę, bo trwają dyskusje na temat tego, jak poprawić Formułę 1, jak to połączyć właśnie tę wodę z ogniem, o czym wcześniej rozmawialiśmy. I wpadłem na taki pomysł, jako że jesteś inżynierem Formuły 1, to chciałem, żebyś powiedział, czy jest to w ogóle do zrobienia. Ale pomyślałem sobie, żeby wrócić do silników wolnossących typu V8, V10, odkładając politykę na bok i to, że to powinny być hybrydy, i na przykład dołączyć tylko do nich MGUH, czyli tylko ten system odzyskiwania energii ze spalin, a z przodu włożyć 2 silniki w koła elektryczne i zrobić zupełnie oddzielny system odzyskiwania energii elektrycznej do osobnej baterii, który by napędzał tylko przednie koła. Czy... To ja mam taki pomysł, spytamy Marcina jako inżyniera najpierw, czy to ma sens i jako dyrektora, czy jest w ogóle na to miejsce i szansa. Ciekawe, bo rozpoczęliśmy parę miesięcy temu rozmowy o silniku przyszłej generacji silników dla Formuły 1 od roku 2025, jakie będą. I właśnie taki typ rozmów. Więc zacząłem w tym sensie od odpowiedzi dyrektora, a nie inżyniera, ale właśnie zastanawiamy się, jaką formułę znaleźć, żeby sport był ciekawy, żeby koszty ograniczyć, ale też, żeby zachęcić obecnych konstruktorów samochodów, więc Ferrari, Mercedesa, Renault, którzy dostarczają silniki dla Formuły 1, żeby zostali w tym sporcie, żeby dalej inwestowali w sport, a też zachęcić ewentualnie nowych, bo każdy z nas chce mieć więcej konkurencji. Chciałby, żeby Porsche albo Audi albo inne jakieś marki weszły do sportu, bo wartość sportu się zwiększy i to będzie po prostu ciekawszy dla wszystkich. Więc to jest odpowiedź bardziej polityczna i bardziej związana z przyszłością Formuły 1, ale te silniki muszą być relevant. To musi być połączone z tym, co się dzieje w świecie. I świat jednak to jest hybrydacja i to są silniki elektryczne w przyszłości. Silniki elektryczne nie nadają się na razie do Formuły 1, bo po prostu nie są na poziomie, który jest potrzebny, żeby takie osiągnięcia mieć na bolidzie Formuły 1. Ale hybrydacja jest nadal, powiedzmy, przyszłością krótkoterminową i nadal w tą stronę pchniemy. Więc teraz odpowiedzieć na twoje pytanie, tak, jest to możliwe. Czy akurat mieć silniki elektryczne w przednich kołach jest to dobre dla Formuły 1? Niekoniecznie, bo to się zrobi mniej spektakularne. Samochody się zrobią cięższe, grubsze z przodu i też napęd na 4 koła. Samochody się robią bardziej stabilne, więc a jednak to, co jest interesujące, to właśnie taka walka z tym samochodem, bo to są brutalne samochody, mimo faktu, że wszystko teraz jest opracowane, to są samochody, które mają ogromną moc i ten napęd na tylne koła i to wszystko tworzy właśnie, to jest część spektaklu. Ale problematyka, o której mówisz, to jest jak zwiększyć proporcje hybrydacji. Więc jak mieć więcej energii elektrycznej w tych samochodach i ewentualnie mniej energii, która pochodzi z benzyny. I też pytanie, które się zadajemy właśnie na przyszłość, to właśnie, żeby mieć benzynę, która jest 100% sustainable, więc 100% z naturalnych źródeł, bo to jest też przyszłość i to jest ważne dla Formuły 1, żeby być akceptowalna w tym sensie jako sport
w nowym kontekście, który na świecie, gdzie ludzie dużo bardziej oczywiście się przejmują ekologią i sustainability. Nie znam słowa po polsku, ale właśnie i to musi się łączyć właśnie ze strategią konstruktorów, którzy w niej uczestniczą w sporcie. Jeszcze chciałem Czyli zostać Cezary, na chwilę. kombinuj dalej, ale skonsultujemy następne pomysły. A mam jeszcze jedno pytanie techniczne, bo czytałem wypowiedź, nie wiem, czy to nie był Gary Anderson i podsunął pomysł, żeby wprowadzić silniki dwusuwowe do Formuły 1. Czy to jest utopia, czy to jest możliwe? Myślę, że tak, bo to się nie łączy na razie z tym, co będzie na samochodach, powiedzmy, drogowych, a musi być połączenie między Formułą 1 i światem realnym, bo po prostu Formuła 1 z ogromnymi silnikami V12, które setki litrów benzyny palą, to już po prostu, ale nikogo nie interesuje. Może parę osób, które wspominają dobre czasy, ale to już po prostu nie jest, to nie wiąże się ze światem, w którym żyjemy. A powiedz, jest w ogóle możliwe do spełnienia to marzenie o równych szansach dla kierowców, o równych szansach dla ekip w Formule 1? Jest to trudne, bo sporty mechaniczne i sporty motoryzacyjne jednak są związane to są drogie sporty i budżety nadal są ważne. Więc niestety jeszcze teraz najbogatsze i największe zespoły mają największe szanse wygrywać w tym sporcie. Ale coś się zmieniło w Formule 1 od tego roku, to jest budget cap, więc ograniczenie, cost cap tak naprawdę, ograniczenie budżetów zespołów Formuły 1. I to jest, w tym roku jest pierwszy rok właśnie tych ograniczeń. To zajmie parę lat, aż to naprawdę zmieni Formułę 1, ale to zmusi duże zespoły do operowania w inny sposób i do operowania dużo bliżej do takich średnich zespołów. My na przykład jesteśmy troszkę poniżej tego limitu budżetów, ale będziemy, powiedzmy, blisko tego limitu od przyszłego roku. Więc jesteśmy mniej więcej prototypem zespołu, która przyszłości Formuły 1. Nasz zespół, to nie jest mały zespół, ale nie mamy, powiedzmy, budżetów i liczby osób, które pracują w top teamach. Jesteśmy dobrym przykładem zespołu Formuły 1 przyszłości. I to, co zrobi, to ograniczy możliwości właśnie dużych zespołów, które obecnie są w stanie wydać prawie nieograniczone sumy, zatrudnić najlepszych inżynierów, budować najlepsze tunele aerodynamiczne i najlepszą infrastrukturę techniczną i dzięki temu czerpać właśnie osiągnięcia z tych, po prostu wydając więcej i więcej i więcej. I to jest nie tylko dobre dla Formuły 1, bo to wyrówna szanse, może nie kompletnie, ale pomoże w tym wyrównaniu właśnie szans między zespołami, ale też sprawi, że Formuła 1 będzie sportem, który będzie miał większe szanse przeżyć po prostu, bo im więcej wydają ci najlepsi, tym jest trudniej przeżyć dla tych najmniejszych. I przyszłość jest taka, że wszystkie zespoły będą mniej więcej operowały z tym samym budżetem i wtedy będzie dużo większa szansa, że to będzie level playing field, że będzie równe szanse i uważam, że dla publiczności to też jest dobrze, bo kierowca wtedy będzie miał większą rolę i będzie większa szansa, że najlepszy kierowca wygra w każdym samochodzie, a nie teraz, jak to jest teraz, że najczęściej najlepszy kierowca jest z najlepszym bolidem i wtedy dominuje ten sport. Formuła 1 idzie teraz pełną parą w stronę wyrównania szans, czyli limity budżetowe i inne zarządzania, natomiast z drugiej strony pojawia się takie zjawisko jak tandemy zespołów, czyli mamy współpracę Mercedesa z Astonem Martinem, Red Bull ma od dawna Alfa Tauri, ale to się jeszcze bardziej zawęża, więcej komponentów będzie dzielonych. Ferrari w zasadzie inkorporowało Haasa, bo Haas ma zaraz obok siedzibę teraz w Mugello, budują.
Więc mam takie pytanie, czy nie ma takiego zagrożenia, że wy jako soliści zostaniecie gdzieś z boku i czy to nie jest jakieś zagrożenie dla Formuły 1, właśnie dla tej idei równości? My jako niezależny zespół właśnie walczymy z tym od lat i na początku dużo lobbyingu właśnie z federacją, z Formułą 1, żeby właśnie zapobiec temu, żeby te zespoły się współpracowały i osiągnęliśmy zmiany, ale bardziej publicznie w zeszłym roku. Cała afera Racing Point, gdzie Racing Point zespół Racing Point skopiował samochód Mercedesa i były tam współprace między tymi zespołami. To było bardziej publicznie, oczywiście protest, który zresztą wygraliśmy. I to pozwoliło też ograniczyć możliwości współpracy między zespołami, co niestety, ale nie wyeliminować ich kompletnie. To, co było ciekawe, że jak właśnie ten protest złożyliśmy i wygraliśmy, to okazało się, że bardzo dużo fanów jest za nami i wspierało to podejście, bo to nie jest coś, co publiczność chce, bo to nie jest dobre dla Formuły 1. Wszyscy chcą zobaczyć 10 niezależnych zespołów, którzy po prostu walczą ze sobą i niech najlepsze zespoły wygrają, a w tym przypadku jest to nie dość, że mały zespół dostaje pomoc od dużego zespołu i w związku z tym ma lepsze osiągnięcia niż to, na co zasługuje tak naprawdę, ale też duży zespół z tego korzysta i czerpie z tego, powiedzmy, polepsza dzięki temu swoje osiągnięcia. To też nie jest sprawiedliwe w tym sporcie, więc sprawiedliwość w tym sporcie jest, żeby było 10 zespołów, które walczą, powiedzmy, używając swoich ludzi, swojej infrastruktury, a nie żeby były współprace i wymiany. Więc jest to coś, co dzięki naszym tym protestu i różnych akcjach lobbyingu udało nam się ograniczyć, ale niestety nie uda nam się wyeliminować kompletnie. Luca De Meo mówi o tym, że cel na ten sezon to więcej miejsc na podium niż było w ostatnim, a na 2022 wygrać wyścig albo 2. No to jak to osiągnąć? Luca De Meo jest prezydentem spółki Renault i oczywiście jako naszym prezydentem jest ambitnym człowiekiem i daje nam bardzo, bardzo trudne wyzwania i to jest w swojej roli. Prawda jest taka, że Luca jest wielkim fanem Formuły 1, więc jest naszym pierwszym fanem i to jest bardzo pozytywne dla zespołu, że mamy kogoś na czele grupy Renault, który tak nas wspiera i kibicuje, ale też bardzo wymagający i chce oczywiście zobaczyć wyniki, zobaczyć postępy. Zdaję sobie sprawę z klimatu, w którym operujemy w tej chwili, który jest trudny. Niektóre decyzje strategiczne, które musieliśmy wziąć w ostatnich latach, które też mają konsekwencje między innymi na naszych osiągnięciach w tym roku. Więc wie, że to jest projekt, który jest długoterminowy, ale chce wygrać jak najszybciej. Luca też ma wizję dla marki Alpine, która jest bardzo ambitna i chce zbudować tą markę, która już istnieje, ale chce naprawdę ją rozbudować i zrobić z niej taki mały francuski Ferrari albo francuski Porsche, oczywiście na innej skali na początku, ale chcę, żeby ta marka została zbudowana wokół zespołu. I to jest wielka szansa dla zespołu i uważam, że dla marki, takie połączenie sił. I chcę, żeby Formuła 1 było głównym narzędziem marketingu dla właśnie marki Alpine. Ale wiadomo, im lepsze wyniki, tym lepszy marketing, więc nam daje ambitne cele i postaramy się go postaramy się go zadowolić w pewnym sensie, ale nie są to łatwe cele. Ja mam takie lifestyle'owe pytanie, bo padok Formuły 1 się bardzo zmienił w erze covidowej. I teraz jako dziennikarz piszący, Aldona może, bo jest z telewizji, więc wchodzi z mikrofonem, natomiast ja jako dziennikarz nie mogę wyjść do padoku, tak, nie mogę pójść na lunch, choćby do was czy do kogoś innego, spotkać się i pogadać chociaż przez parę minut prywatnie, czy z tobą, czy z innymi znajomymi. Ale Nie się może zastanawiam... ci pożyczyć kamery i mikrofonu, nie? Nie, jak mnie przyłapią, zabiorą mi akredytację. Muszę uważać.
Natomiast jak to się zmieniło z waszej strony? Na tym się zastanawiam. Czy nie jest sobie tak, i tego się trochę boję, że z punktu widzenia ekip jednak jest lepiej, jak ci dziennikarze i też dużo różnych gości, których teraz nie ma, się nie kręcą po tym padoku, że jest tam luźniej i swobodniej, spokojnie, nikt cię tam nie podpatruje, nikt nie podbiega, za dużo pytań nie zadaje. Jak to wygląda z waszej strony padoku? Jest spokojniej na pewno, bo od czasu do czasu w padoku jest bardzo dużo dziennikarzy, jest bardzo dużo właśnie ludzi, chce porozmawiać, coś tam po jakieś wywiady zrobić i tak dalej. Ale szczerze, nam nie podoba się to zespołom, bo brakuje nam fanów, bo tak naprawdę jest to na torze, jak jest wyścig, to wszystko jest takie życie po prostu, a teraz te puste trybuny to jednak jest smutne. Ale też padok się zrobił takim miejscem bardzo takim spokojnym, gdzie w końcu kręcimy się w własnym środowisku, wszyscy się widzą zespołów, ale fakt, że nie ma dziennikarzy, fakt, że nie ma gości zespołów, fakt, że nie ma gości sponsorów, też jest skomplikowane dla naszych sponsorów, którzy nas wspierają i nam umożliwiają właśnie uczestniczenie w tym sporcie. Nie mogą przyjechać na tor, nie mogą zaprosić swoich gości, więc to utrudnia. Kontakty robimy różne marketingowe, operacje na odległość, filmując siebie na telefonie albo przez kamerę, robimy wywiady przez Zoom, ale to nie jest to samo. Więc padok się zrobił takim troszkę nudnym miejscem wyjątkowo dla pracy i też podróżowanie ogólnie na wyścigi się zrobiło inne. Mimo że jak pracujesz w zespole, to bardzo ciężko pracujemy, bardzo późno, ale od czasu do czasu się uda wyjść na kolację, coś zobaczyć, coś zwiedzić, a teraz po prostu przyjeżdżamy, siedzimy albo na torze, albo w hotelu, nie widzimy nikogo na torze niż oprócz ludzi z naszego zespołu i wracamy samolotem do domu i jeszcze siedzimy w kwarantannie, jak wracamy, więc tak, chyba wydaje mi się, że wszyscy czekają z cierpliwością na lepsze czasy, gdzie padok się znowu zrobi żywym miejscem, gdzie jest dużo ludzi i dużo fanów, też dużo ludzi, których czuć pasję tego sportu. Widzisz, Cezary, nawet za dziennikarzami już teraz No właśnie. tęsknią ekipy Formuły 1, czyli zaprosicie nas, jak już będzie bezpiecznie. Teraz mamy te strefy, gdzie można pogadać na odległość, ale to nie jest to samo, szczególnie dla was. Myślę, że to nie jest to samo, więc wiem, że Formuła 1 chce prowadzić zmiany, jak tylko będzie taka możliwość, ale to musi być zdrowa równowaga, żeby upewnić się, że mistrzostwo może iść dalej. Marcin, czego ci życzyć w tym nowym rozdziale kariery, panie dyrektorze? Sukcesów dla zespołu Alpine oczywiście, bo to jest mój główny fokus od 3 lat, budowanie tego zespołu i nie jest łatwo i ten sezon pokazuje, że jeszcze nie jesteśmy w punkcie, w którym chcemy być. Jestem optymistyczny na przyszły rok, bo nowe regulaminy, nowe szanse, nowy samochód, nowy silnik, dużo możliwości i widzę, jak zespół pracuje i pracuje dużo lepiej. Tylko teraz to musi się przetworzyć na wyniki na torze i na osiągnięcia. Więc tak, to jest projekt, w którym jestem bardzo zaangażowany i który wymaga mi dużo pracy i dużo poświęceń. I najlepszy dla mnie sukces będzie właśnie sukces tego zespołu w przyszłości. Zatem tego życzymy i dziękuję bardzo za rozmowę. Było nam bardzo miło, było bardzo pouczające. I chciałem też zaznaczyć, że mówisz bardzo dobrze po polsku. Były wcześniej obawy w charakteryzatorni, ale po prostu super, nie? Bo bardzo płynnie. Tak więc dziękujemy bardzo. To dziękuję. Widzę, że już szykuje się następne wywiady. Oczywiście. Już spisałem parę pytań. Dobrze. I kolejna Dziękuję koncepcja, jak poprawić Formułę 1. Tak. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.